Dzisiaj opowiem o wkrętarkach udarowych. Te urządzenia zyskują ostatnio bardzo dużą popularność, ale przy okazji pojawia się bardzo dużo nieprawdziwych informacji. A więc dzisiaj o faktach i mitach dotyczących wkrętarek udarowych. Wkrętarki udarowe są mocniejsze od wiertarko-wkrętarek. To dosyć niefortunne stwierdzenie, bowiem może być interpretowane dwojako. Po pierwsze, wkrętarki udarowe mają większą moc od wiertarko-wkrętarek. Tak być jednak nie musi. Wręcz zwykle tak nie jest. I porównywalne klasowo wkrętarki udarowe mają mniejszą moc od wiertarko-wkrętarek. Ale stwierdzenie, że wkrętarki udarowe są mocniejsze od wiertarko-wkrętarek, można interpretować też, że mają większy moment obrotowy. Rzeczywiście zwykle tak jest. Wkrętarki udarowe mają bardzo duży chwilowy moment obrotowy, natomiast wiertarko-wkrętarki zwykle mają ten moment mniejszy. Udar we wkrętarkach udarowych działa tak samo jak w wiertarko-wkrętarkach z udarem. To nieprawda. Idea działania jest zupełnie inna. Można ją wyjaśnić w ten sposób. W wiertarko-wkrętarkach z udarem udar polega na uderzaniu wzdłuż osi obrotu i ma powodować kucie. We wkrętarkach udarowych udar działa tak, jakbyśmy uderzali w ramię klucza nasadowego. Zatem udar we wkrętarce udarowej działa na podobnej zasadzie jak w kluczu udarowym. A w wiertarko-wkrętarce z udarem idea jest analogiczna do udaru w młotowiertarkach. Nie będę wchodził w różnicę między udarem mechanicznym w wiertarko-wkrętarkach a udarem pneumatycznym. Klucz udarowy to samo co wkrętarka udarowa. W zasadzie tak, w obu przypadkach udary działają na podobnej zasadzie. Nie ma jasno określonych granic, kiedy urządzenie należy zaklasyfikować jako wkrętarkę udarową, a kiedy już jako klucz udarowy. Niektórzy wskazują na różnicę w uchwytach. Wkrętarki mają uchwyty sześciokątne, a klucze kwadratowe. Ale producenci bardzo często dodają do swoich zestawów adaptery. Firma Ryobi w swoim kluczu dodaje adapter pozwalający na mocowanie bitów z uchwytem sześciokątnym, a we wkrętarce udarowej dodaje adapter pozwalający na mocowanie nasadek 1/4 cala. Nie ma też problemu z dokupieniem adapterów pozwalających mocować nasadki 1/2 cala. A zatem należy uznać, że te urządzenia w zasadzie są takie same. Poza tym firma Bosch posiada linię produktów GTX, która posiada mocowanie pozwalające jednocześnie zakładać nasadki, jak i bity w uchwyt sześciokątny. Wkrętarkami udarowymi się nie wierci. To również nieprawda. Producenci oferują oczywiście wiertła z uchwytem sześciokątnym. Firma Milwaukee w swojej linii Shockwave, przeznaczonej dla wkrętarek udarowych, oferuje specjalnie przygotowane bity, które są stosownie wzmocnione i zaprojektowane, aby radzić sobie z wysokimi chwilowymi momentami obrotowymi. Przewaga wkrętarek udarowych objawia się wówczas, kiedy wiercimy wiertłami łopatkowymi. Podczas nawiercania dużych zwłaszcza otworów wiertarko-wkrętarką możliwe jest, że dojdzie do zablokowania wiertła, a wówczas moment obrotowy spowoduje wykręcenie nam ręki w nadgarstek. W przypadku zastosowania wkrętarek udarowych wysoki moment obrotowy pojawia się, ale tylko impulsowo, na chwilę, a zatem nie wykręca nam ciągle dłoni. W wkrętarkach udarowych można stosować tylko wiertła z uchwytem sześciokątnym. Prawda, są uchwyty wiertarskie, mocowane do uchwytu sześciokątnego, które pozwalają na założenie wierteł o uchwycie palcowym. Tutaj mamy przykład takiego adapteru firmy Wolfcraft. Niestety nie jest on dostosowany do urządzeń z udarem, ale inni producenci oferują
takie przejściówki dostosowane do wkrętarek udarowych, na przykład firma DeWalt. We wkrętarkach udarowych trudniej ustrzec się przed zbyt głębokim wkręceniem wkrętu. Tak, to prawda. Urządzenia te bowiem nie są wyposażone, tak jak wkrętarki w sprzęgło, które ogranicza nam zbyt duży moment obrotowy. W związku z tym głębokość wkręcenia zależy od operatora, od jego wprawy i doświadczenia. Zwłaszcza niebezpieczne jest wkręcanie małych wkrętów. Niektóre wkrętarki udarowe, jak na przykład ta Ryobi, wyposażone są w specjalne ograniczniki mocy, które pozwalają na wkręcanie z mniejszym momentem obrotowym, a co za tym idzie, ułatwiają zapanowanie nad głębokością wkręcania mniejszych wkrętów. We wkrętarkach udarowych należy stosować specjalne bity. We wkrętarkach udarowych generowane są bardzo wysokie momenty, chwilowo, ale są one relatywnie większe niż w przypadku zwykłych wiertarko-wkrętarek. To powoduje, że w osprzęcie pojawiają się bardzo duże naprężenia. Dodatkowo obciążenie wynikające z działania udaru jest obciążeniem dynamicznym, a należy pamiętać, że przy obciążeniu dynamicznym materiały zachowują się troszkę inaczej. Łatwiej je zniszczyć. A więc zasadne jest korzystanie z osprzętu, który będzie wykonany z materiału cechującego się lepszą wytrzymałością. Po pierwsze wytrzymałością na naprężenia powstające przy skręcaniu, ale także cechującego się większym współczynnikiem udarności, czyli wielkością opisującą wytrzymałość materiału przy obciążeniach dynamicznych. Na rynku spotkacie Państwo tzw. bity udarowe. Cechuje je nie tylko wykonanie z wytrzymalszego materiału, ale również charakterystyczna budowa polegająca na przewężeniu części środkowej bitu. Jak pokazywałem w jednym ze wcześniejszych materiałów, powoduje to zmniejszenie naprężeń na grocie, a zatem mniej prawdopodobne jest zniszczenie bitu w końcowej jego części. Konsekwencja jest jednak taka, że zmniejsza się maksymalny moment obrotowy. Dokładnie to samo zjawisko wykorzystywane jest w specjalnych przedłużkach do kluczy udarowych, tzw. torque sticks, które ograniczają maksymalny moment obrotowy. We wkrętarkach udarowych należy stosować jak najmniej adapterów i przedłużek. Tak, to prawda. Zastosowanie zbyt dużej liczby przedłużek po pierwsze powoduje wzrost długości całego osprzętu wkręcającego, co, jak pokazałem, powoduje ograniczenie maksymalnego momentu do kręcania, a z drugiej strony luzy, jakie się pojawiają, powodują straty energii. Dlatego też, jeżeli mamy wkrętarkę i chcemy używać nasadek, warto zamiast adaptera do nasadek rozważyć gotowe nasadki, jak na przykład ta DeWalta, z uchwytem sześciokątnym. Ten model akurat wyposażony jest dodatkowo w możliwość oczyszczania środka nasadki.